Malowanie ścian w magazynie. Aplikacja farb zmywalnych na zróżnicowane podłoża. Przedstawiamy trzeci film z serii dotyczącej renowacji magazynu. W poprzednich filmach omawialiśmy aplikację żywicy epoksydowej na posadzce oraz wykończenie jej za pomocą lakieru poliuretanowego. W tym filmie pokażemy, jak pomalować ściany z płytek, płyt warstwowych oraz starych powłok malarskich. Nasza hala magazynowa została wykonana z różnych materiałów, które wymagają indywidualnego podejścia w kwestii gruntowania. Dlatego proces gruntowania omówimy w tym filmie osobno, dla każdego rodzaju ściany. Do malowania wykorzystujemy szybko schnące, wodorozcieńczalne produkty, uniwersalne grunty do zróżnicowanych podłoży Multiprim oraz farbę zmywalną do ścian RD Aquatop PU w kolorze białym w połysku. System pozwala uzyskać na ścianie twardą, wysoce zmywalną powłokę, odporną na szorowanie. Przygotowanie podłoża. Co prawda ściany w naszej hali są wykonane z różnych materiałów, ale łączy je jedna wspólna cecha – są brudne. Dlatego przed przystąpieniem do malowania ściany należy porządnie odtuścić za pomocą wody z detergentem. Wyczyszczenie ścian to kluczowa kwestia dla uzyskania dobrej przyczepności powłok malarskich. Do naszej pracy użyliśmy środek do czyszczenia i odtłuszczania RD EcoPower Clean. To wysokowydajny detergent o silnych właściwościach odtłuszczających. RD EcoPower Clean to koncentrat. W związku z tym przed użyciem należy go rozcieńczyć. Do osobnego pojemnika wlewamy 1 litr czystej wody, a następnie dolewamy około 100 ml koncentratu. Całość dokładnie mieszamy. Przygotowany roztwór rozprowadzamy po całej powierzchni ściany za pomocą gąbki lub szmatki. Po wyszorowaniu używamy czystej wody, aby dokładnie oczyścić ściany z resztek detergentu. Pozostawiamy ściany do całkowitego wyschnięcia. Gruntowanie. Ściany ze starych powłok malarskich. Gruntowanie rozpoczynamy od ściany i sufitu pokrytych starą powłoką malarską. Niestety, podczas mycia okazało się, że mamy problem z odspajającą się starą farbą. Ponieważ stara powłoka słabo przylega, to aby wykonać prawidłowo pracę, należy usunąć całą starą farbę. Jeżeli jej nie usuniemy, istnieje zagrożenie, że z czasem pozostawione resztki starej farby zaczną się odspajać wraz z nałożoną na nią nową powłoką. Malowanie na takim podłożu jest ryzykowne. Z kolei usunięcie pozostałych resztek farby jest bardzo pracochłonne. W naszej hali inwestor podjął decyzję o pomalowaniu podłoża, które nie jest w pełni stabilne, zdając sobie sprawę z ryzyka odspajania farby w długim okresie. Do gruntowania użyliśmy podkładu do zróżnicowanych podłoży Multiprim. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikacji gruntu dokonaliśmy za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Oczywiście pracę można wykonać za pomocą pędzla lub wałka. Efekt po gruntowaniu jest całkiem zadowalający. Przechodzimy do gruntowania ścian z płytek. Tu już jest łatwiej niż w przypadku naszych ścian i sufitów. Ściany z płytek. Na czyste, odtłuszczone, odkamienione i suche płytki możemy aplikować grunt. Również w tym wypadku używamy podkładu Multiprim, który jest produktem uniwersalnym, nadającym się do różnych podłoży. Płytki gruntujemy za pomocą pędzla i wałka. Najpierw zalecamy pomalowanie fug, w szczególności gdy są głębokie. Za pomocą pędzla malujemy kilka rzędów płytek, a następnie całość pokrywamy za pomocą wałka z mikrofibry. W
ten sposób fragmentami malujemy wszystkie ściany pokryte płytkami. Ściany z płyt warstwowych. Multiprim może być stosowany do gruntowania starych płyt warstwowych bez śladów rdzy. W przypadku nowych płyt warstwowych przed gruntowaniem zalecamy jeszcze przeszlifować, uszorstnić podłoże. Jednak jak widać, w przypadku naszego projektu mamy do czynienia ze starymi płytami i do tego nie wszystkie miejsca są wolne od rdzy. Dlatego postanowiliśmy całość zagruntować za pomocą farby RD Monogard. Aplikacji dokonaliśmy za pomocą napędu hydrodynamicznego. Ściany i sufit zagruntowane. Przechodzimy do aplikacji farby nawierzchniowej. Aplikacja farby nawierzchniowej. Do wykończenia ścian stosujemy farbę RD Aquatop PU, która zapewni nam zmywalność, atest PZH oraz jednolite wykończenie ścian i sufitu. Przed użyciem farbę dokładnie mieszamy mechanicznie. Ze względu na wielkość malowanej powierzchni zdecydowaliśmy się na aplikację za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Pracę można także wykonać za pomocą pędzla lub wałka. Z reguły jedna warstwa w kolorze zbliżonym do gruntu Multiprim jest wystarczająca. Zapewni odpowiednie krycie i długotrwałą ochronę. W razie potrzeby po około 2 godzinach możemy dokonać aplikacji kolejnej warstwy. Dla dodatkowego efektu część słupów w hali pomalowaliśmy farbą Monogard w kolorze RAL 7011. Ściany i sufit pomalowane. Uzyskaliśmy łatwo zmywalną powłokę z atestem PZH, odporną na zabrudzenia i promienie UV. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.